Że też się mogą obawiać po prostu też zewnętrznych mediów, że pokażą, że tutaj jest obecna Rosja może. Dlaczego Afryka jest biedna? Czy w Afryce, na Wybrzeżu Kości, w Mali, Burkina Faso zaobserwowałeś głód? Ośrodki dla osób bezdomnych? Są? Czy to jest temat tabu? I czy ktoś ma AIDS? Bieda to nie jest kwestia materialna. Witam się z Państwem prosto z Burkina Faso, moi drodzy. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy z Adamem z Lublina, spod Lublina dokładnie, z misjonarzem, który ma okazję być 20 prawie lat tutaj na afrykańskiej ziemi. Moi drodzy, Adam zgodził się pogadać jeszcze na kilka innych tematów dotyczących nie tylko Burkina Faso, ale ogólnie Afryki. Pofilozofować, że tak powiem, w tym odcinku. Ten odcinek będzie ruchliwo statyczny ze względu na sytuację, którą mamy w kraju Burkina Faso. Moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej, a ja Was serdecznie zapraszam na rozmowę z naszym rodakiem Adamem, który robi tutaj kawał dobrej roboty. I moi drodzy, co? Zapraszam do oglądania. Nadróbcie poprzedni odcinek z Adamem, żeby być w temacie. Witam serdecznie, Adam, ściskam dłoń. Witam serdecznie znowu. Znowu taki jest drugi odcinek, Adamie, odcinek o Afryce. 20 lat tutaj. Prawie 20. Człowiek ze wschodniej granicy, człowiek spod Lublina. Przypomnisz, z jakiej miejscowości jesteś? Z Łęcznej. Łęczna. Pozdrawiamy Łęczną, pozdrawiamy Lublin i okolice. Co, jedziemy w miasto, jedziemy zobaczyć Burkinę. Będzie ciężko nagrywać cokolwiek z miasta, bo niestety ta sytuacja, że tak powiem, przez wojskowych jest ciężka. Dokładnie, jedziemy do naszego domu, do naszego seminarium, 9 km stąd, więc będziemy cały czas w Łaga. Jedziemy w drugą stronę miasta. Tak jest. Uważasz, że nas nie zatrzymają? Spróbujemy coś nagrać, pokazać to Ouagadougou troszkę z innej perspektywy, bo mi się niestety nie udało. No, raczej nas nie powinni zatrzymać, no chyba że do kontroli samochodu. No, tak. Jedziemy, szanowni państwo, przez stolicę Burkina Faso. Niestety mi osobiście się nie udało odwiedzić miejsc, że tak powiem, w mieście. Wynika to z czego to wynika? Że nie można tak sobie po prostu chodzić, wiesz, rejestrować, obserwować z kamerą? Po prostu były konsekwentnie 2 zamachy stanu przedwojskowych, jeden wojskowy. Później był zamach stanu przez jego podwładnego. No więc kwestia bezpieczeństwa swojej władzy przede wszystkim, nie? Myślę, że też się mogą obawiać po prostu też zewnętrznych mediów, że coś może powiedzą, że coś pokażą, że tutaj jest obecna Rosja może. Tak, Tylko ta Rosja się też nie kryje z tym, że ona jest tutaj obecna. Tak, nie, to wiesz, to wszystko jest, wiadomo, już mamy spotkania między sobą, więc to nikt nie kryje, że po prostu... To nie jest nic takiego, że tak powiem, żadna tajemnica, nie? Bo to jest na arenie międzynarodowej, normalnie media o tym... Tak, ale też pewnie się boją może jakiegoś udziału sił zewnętrznych, aby też przewrót taki zrobić. To różnie to może być, nie? 20 lat w Afryce. Powtórzmy jeszcze z poprzedniego wywiadu, jeżeli ktoś nie oglądał. Byłeś na początku w Burkina Faso, później w Mali, później na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W międzyczasie były też różne wizyty, że tak powiem, też związane z Twoją pracą misyjną w różnych krajach, na przykład Ruanda. Zgadza się? Tak, był to 2 razy. No i teraz pytanie do Ciebie. Dlaczego Afryka jest biedna? Na początek można powiedzieć tak, mieliśmy trochę pofilozofować. To znaczy bieda, nie? Bo Afrykańczycy mają inne wartości niż my. Na przykład jeśli widzisz, że dom jest niepomalowany, czy jakieś ściany trochę, czy drzwi, to nie jest dla nich ważne. Dla nich na przykład ważniejsze jest, żeby pieniądze wydać na święto, na pobawienie się, znaczy w takim dobrym sensie, bo to nie chodzi o takie roztrwanianie pieniędzy, ale po prostu, żeby te pieniądze służyły, aby być razem, aby właśnie nie przywiązują aż takich wielkich wartości do rzeczy materialnych.
Poza tym tutaj klimat psuje dużo rzeczy, więc nawet jak sobie kupisz kilka par butów, to ci to słońce wszystko zniszczy szybko, nie? Więc Afryka jest tej, może przejdziemy z drugiej strony, że jest biedna w naszych oczach, bo przez lata po prostu kolonializm jest cały czas, nie? Kolonialiści nie dawali się rozwinąć tym krajom, nie? One były rynkami zbytu, bazą taniej siły roboczej. No po prostu to hamowało Afrykę. A jest też kwestie klimatu, właśnie mentalności ludzkiej, że mają mniej takiego pchania się, żeby dużo mieć, nie? Chcą mieć, ale to nie jest dla nich aż tak ważne, dla dużej ilości ludzi, nie? Okej, jeżeli faktycznie koloniści przyjeżdżali, grabili, bo to jest, wiesz, to jest niepodważalne, ale gdyby ich nie było tutaj, gdyby ta Afryka, że tak powiem, nie była dotknięta przez wiesz, Europejczyków, to uważasz, że w jakim miejscu teraz by była Burkina Faso? Byłoby Burkina Faso. No, byłoby na pewno w innym miejscu i myślisz, że dalej? No myślę, że nie była całkiem inna, to jest trudno sobie nawet wyobrazić, nie? Jeśli nie było, no bo widzimy ilość tutaj samochodów, ilość rzeczy, których przychodzi z tak zwanego naszego świata, na pewno by była całkiem inna, nie? Czy byłaby gorsza, czy lepsza, czy bardziej rozwinięta, mniej rozwinięta, to nie wiem, nie? Trudno powiedzieć, to jest pytanie takie hipotetyczne, nie? To prawda. Ciężko to odpowiedzieć, jakby to było, nie? Wiesz, bo ja tak sobie obserwuję, jak podróżuję, to tak się zastanawiam, wiesz, psioczą na tą Francję. To nie było takie, że przyszli tutaj, żeby robić dobro. Przyszli tutaj, bo czuli interes i tak zawsze jest. Jeżeli jakiś kraj przyjeżdża do afrykańskiego kraju, to czuje po prostu tutaj pieniądz, interes. No tak. To nie jest tak, że ludzie po prostu pomagają z czystego serca. Misjonarze przyjeżdżają, faktycznie edukują, poświęcają swój czas, swoje życie. W pełni poświęcacie wy, żeby tutaj pomóc tym ludziom. Ale jak myślę sobie, że gdyby tutaj nie było tej Francji, to oni dzisiaj, nie wiem, czy mieliby tą drogę, którą teraz jedziemy. No pewnie tak. Nie wiem, czy to miasto wyglądałoby tak, jak teraz wygląda, chociaż wciąż w naszych oczach ono może wyglądać naprawdę, że tak powiem, prowizorycznie. Nie? On taki zlepek troszkę wsi i mniejszego miasteczka. Więc to daje do myślenia. Czy można powiedzieć, że człowiek, który w Burkina Faso ma lepszy samochód, jest zamożny? Jeśli masz samochód już w Burkina, no to już coś tam masz, nie? Bo to jest też wyznacznik zamożności, nie? Miecie samochodu, bo jednak utrzymanie takiego samochodu kosztuje, więc na pewno jest pokazaniem, że się ma pieniądze. No wiadomo, ten psioczenie na Francuzów to też jest taki instrument polityczny, nie? Że wiesz, na gościa zwalić, nie? Ktoś tak. musi być winny. Coś musi... No tak. A to przeważnie nie ja nie jestem winny, tylko ten, który, ktoś tam jest winny mojej biedy i mojego niepowodzenia, nie? To najłatwiej się tak usprawiedliwić. W Afryce poniekąd, niezależnie co by się stało, jeśli na przykład by teraz gość się wywalił i sam by się wywalił, znaczy nie, może inaczej, gdzieś by był na wsi wypadek, to szukaliby winnego. Zawsze musi być winny. No tak, nie? Tak, jest to w mentalności, że ktoś musiał coś zrobić, żeby ta osoba wpadła w nieszczęście. Tak jest. I psychologicznie musi, żeby rozładować tę, że tak powiem, niestabilną sytuację, takie napięcie, musi być ktoś osądzony. Wtedy ludzie wiedzą, aha, ten zrobił, nie? No i chyba tak z Francuzami jest. Kiedyś byli dobrzy, teraz już mniej dobrzy. Jak pomoc białych wpłynęła na Afrykę? Może pogadajmy, wiesz, w perspektywie 20 lat, kiedy tutaj jesteś, bo to są 2 dekady, które faktycznie też, wiesz, dużo mówią o twojej robocie. Czy uważasz, że misjonarze dużo pomogli? W sensie naocznie pomogli? Zmienili dużo, bo na pewno w takich aspektach jak szkolnictwo, zdrowie, to pomogli bardzo dużo, nie? To jednak pierwsze ośrodki zdrowia, pierwsze szkoły zakładane przez misjonarzy, nie? I nawet w takim kraju jak w Mali, gdzie jest większość muzułmanów, to dziś się szło do biura, czy rozmawiałem z jakąś osobą, która już jest wykształcona, to w pewnym wieku, to większość kończyła szkoły chrześcijańskie czy katolickie, nie? Bo po prostu to były jedyne szkoły
szkoła misyjna była jedyną szkołą w wiosce, więc kto przeszedł taką szkołę, no to miał szansę zrobić jakiejś tam kariery, nie? I to też nam pomagało w różnych sprawach, bo po prostu te osoby znały chrześcijan, miały większy szacunek i wiedziały, z czym to się je, nie? Czyli można powiedzieć, że ten szacunek misjonarze wypracowali sobie przynosząc wartość? To wszystko jest, wiesz, po prostu dane. Nikt dajecie, nie oczekujecie. Prawda? Aha. Gdyby tego zabrakło, tego dawania, to ten szacunek dalej by był zachowany? Trudne pytanie, bo to zależy też od osoby, nie? Ale myślę, że w większości ludzi to tak, bo no wiesz, jeśli osobie się udało, bo tam pomowa jest misja katolicka czy chrześcijańska, no to on ma jakąś wdzięczność i jest też dużo osób, które się odwdzięczają też, wiesz, którzy są, no, poczuwają się do tego, żeby teraz oni coś osiągnęli, żeby też pomóc innym, nie? Czyli to dobro zaraża. Tak, bo jest pomoc przeprowadzona w takim, w duchu tego, że Tobie pomagamy. A widzisz, flaga rosyjska. Flaga rosyjska, flaga Mali, flaga Burkina Faso. Ty, a tutaj jeszcze jest jakaś taka flaga, nie mogę jej rozszyfrować, zawinięta. Ale to była flaga tego Nigru. Flaga Nigru. A widzisz, no to jednak czczął tutaj, że tak powiem, Rosję. No widzisz, czyli jednak te stacje, które gdzieś tam mijałem, że tak powiem, w kolorach Rosji. No Po śmieciach coś tam robić. Tak, rozmawialiśmy właśnie temat śmieci. Czekaj, bo tutaj muszę powiedzieć, że ten meczet to wygląda jak jakieś więzienie. No. Nie mieli miejsca, więc poszli w górę. Poszli w górę. Mówię o tym chaosie takim. Nie czujesz czasami, że wiesz, jak to możliwe, że ludzie mają dostęp do informacji, a wciąż te reklamówki foliowe, wiesz, latają na prawo i na lewo. Jakoś czujesz ten chaos? Szczerze, to przyzwyczaiłem się do tego. Dla mnie jest to normalne teraz, że tak jest. Fakt, że jak przyjeżdżam do Polski, to wszystko wydaje mi się takie czyste, poukładane, ładne, okej. No a tutaj jednak, no widzisz, no jest, no to z wielu względów mi się wydaje, że ludzie produkują bardzo dużo śmieci. Tutaj kupujesz cokolwiek, to ci zaraz dają torby plastikowe. Nie ma tego jak zeskładować. Nie ma widzisz, nie ma śmietników. W domach też nie ma śmietników wiele. To się wyrzuca tam, gdzie można. Nikt tego nie kontroluje. Nie ma jakichś norm, że to nie można wyrzucić. No jest mentalność, wiedziesz. My biali, można powiedzieć tak, żeby to nie zbało rasistowsko, ale po prostu mamy taką mentalność, że nie wyrzucimy, wsadzimy w kieszeń i gdzieś przy najbliższej okazji, gdzie jest śmietnik czy coś, do kosza. A tutaj nie, tu się wyrzuca po prostu bo tu nawet nie ma kosza. Nie ma w sensie chyba też nie ma w ogóle systemu segregacji śmieci, nie? No tak, nie? No część jest. To, co ludzie potrzebują, to oni odzyskają. Na przykład zauważyłeś, że takie torby po wodach, nie? Torebki, to ludzie zbierają. Bo później no można zarobić na tym. Nasiona robią, nie? A jasne, w sensie takie sadzonki. Sadzonki, do innych rzeczy też tam używają. Więc to im się pomaga, nie? Opony spalą, bo tam potrzebują tych drutów, są w środku, nie? Oczywiście poza tym, że jest pełno dymu. Tego oczywiście też nikt nie kontroluje. W nocy gdzieś tam palisz. Nie ma problemu. Ktoś ci przyjdzie, jakiś władza, żeby ci zwrócić uwagę, no to tam jakoś dogada się, nie? Kobiety tutaj w Afryce. Jak na kraj muzułmański, to one, zobacz, na motorkach jeżdżą, obydwie jadą teraz. Sobie sprzedają w sklepach, coś tutaj, wiesz, kombinują. To nie jest taki stricte muzułmański kraj. Tak, są kierowcami autobusów miejskich. Nie, no jest... Burkina ma do obecnego prezydenta, który jest muzułmaninem, była zawsze rządzona przez chrześcijan. I nawet cały kalendarz świąt czy coś, no to jest podporządkowany głównie chrześcijaństwu. Chociaż muzułmanie mają swoje święta, nie? Że są dni wolne od pracy, ale można tak powiedzieć, że to Francja jako też kraj, można powiedzieć, kultury chrześcijańskiej, po prostu to też to przyniósł wszystko, taką mentalność, nie? Czy nawet, wiesz, Francja jest niby daleko od kościoła, teraz nie ma aż tak bardzo wielu
osób praktykujących, że tak można powiedzieć. Ale ta kultura w Europie wzrosła od chrześcijaństwa, nie da się tego zaprzeczyć. Więc to z kolonistami też to przyszło, nie? Czyli ta ich, że tak powiem, tradycja, ta ich kultura ewoluowała siłą rzeczy. Tak, i to wiesz, pewna struktura państwa czy coś, no to miała to korzenie w tym wszystkim, nie? A to jest islam, nie jest islamem jakimś radykalnym czy coś, więc... A jak jest w Mali, jak jest w Nigrze? W Nigrze jest kraj, jest mniej osób wykształconych czy coś, to dlatego też jest innym krajem. Jest mniej czy więcej? Muzułmanów? Znaczy osób wykształconych. Mniej. Mniej. W Nigrze tak. W Mali, no to można chyba porównać, no mniej więcej podobnie jest, nie? Tylko w Mali jest więcej muzułmanów niż tutaj, nie? W Nigrze jeszcze więcej, nie? Czekaj, teraz wjeżdżamy do Jacka. Tak, wjeżdżamy do Jacka, też do Polaka, moi drodzy. Tak, jest Jacek. Z Jackiem jeszcze będziemy rozmawiać, więc na spokojnie. Co tutaj jest? Szkoła? To jest wyższe seminarium. Wyższe seminarium tutaj. Tak, Jacek jest rektorem. Jacek rektor. Jacek jest naszym w ogóle widzem na kanale, jak to daleko. Chciałbym cię zapytać teraz, jak jesteśmy przy drzewie mangowym. Zobacz, jak obrodziło. Czy w Afryce, na Wybrzeżu Kości, w Mali, w Burkina Faso zaobserwowałeś głód? Powiem szczerze, że można powiedzieć to tak, że w wioskach generalnie nie ma głodu. Może jest mniej jedzenia, nie jest tam jakieś wykwintne, bo to klimat jest ciężki do uprawy, więc nie ma tutaj aż tak dużego menu do wyboru. Myślę, że w wioskach ludzie nie cierpią z głodu. Głód się pojawia w miastach, gdzie ludzie migrują do miast za poszukiwaniem pracy, no i dużo osób się nie udaje, no i nie mają własnych pól, żeby coś uprawiać dla siebie. No i wtedy jest ciężej. Ośrodki dla osób bezdomnych są? Nie ma. Dla dzieci, orfelina, nie. Dzieci bez rodziców. Tak, są. Sieroty. Ale bezdomnych nie ma tu. Jak to działa w tych sierocińcach? Te dzieci są zamknięte w tych sierocińcach, czy one sobie po prostu mogą chodzić po ulicy? Bo ja czasami tak się zastanawiam, czy to jest sierota, która jest z ośrodka i chodzi sobie po ulicy żebra, czy to jest może tak z tym ośrodkiem, że oni po prostu tak zamykają w takim, wiesz... Jeśli są takie ośrodki, można powiedzieć profesjonalne, gdzie chcą pomóc naprawdę dzieciom, no to stwarzają im warunki, żeby te dzieci nie musiały żebrać, czy jakoś zarabiać na siebie. A często się zdarzają takie ośrodki, które faktycznie zapewniają aż tak dobry byt, żeby te dzieci nie musiały żebrać? Tak, jest. Dużo prowadzi Kościół takich ośrodków, różne zgromadzenia. No i też są różne organizacje pozarządowe, gdzie się angażują osoby, żeby pomóc takim dzieciom. Ciekawe. Czy pieniądze wtedy faktycznie idą do tych dzieci, czy one niekiedy też niestety gdzieś tam idą bokiem? Jeśli jest organizacja poważnie prowadzona przez osoby sprawdzone, to na pewno idzie w słusznym celu. A czy spotkałeś się z takimi projektami, które faktycznie naocznie można powiedzieć, że te pieniądze przepadły? Nie spotkałem się. Czy sam robiłem, czy osoby, które znam, które robiły, nie spotkałem się, żeby były tam przekręty, nie? Przekręty, no właśnie. No właśnie, ja zawsze mówię, że jeżeli chcecie pomagać Afryce, to zawsze musicie mieć osobę, która będzie nad tym czuwała na miejscu. No najlepiej jest, nie? Bo jeżeli tej osoby nie ma, to może być różnie chyba, co? No tak, nie, wiesz, pokusa może być zawsze, nie? Pokusa. Żeby to wykorzystać inaczej niż w swoim celu. Jesteśmy na cmentarzu tutaj, w Wagadugu. Tutaj gdzieś jest nasz rodak. Czekaj, tutaj? Ksiądz Repos Dariusz Zieliński. Skąd był Dariusz? 2019 rok. Pamiętasz? Tak, Darek jest chyba z Kętrzyna. Co spowodowało, że Darka nie ma już z nami? Zbiegło się wiele, zaplątałem się w roślinę. Pierwszy był diabetykiem, dostał denga, no i niestety ciało nie wytrzymało, nie? Organizm nie wytrzymał. Po krótkiej chorobie zmarł. Tutaj w Ouagadougou, w szpitalu. Według naszej tradycji, naszego zgromadzenia, po prostu zostajemy tam, gdzie umieramy.
Gdzie służycie? Tak, gdzie pracujemy, gdzie służycie? służymy, gdzie mieszkamy. Nie są nasze ciała transportowane, więc widzicie tutaj groby współbraci, którzy pracowali tutaj i zmarli. To też trzeba zaznaczyć, że to w waszym zgromadzeniu tak jest, taka zasada, bo nie w każdym zgromadzeniu, chyba Adam, taka zasada funkcjonuje. Każde zgromadzenie ma swoje zasady, których się trzyma, prawda? Tak. W naszym jest taka zasada, że po prostu nie przewozimy ciała zmarłego do jego domu, do jego kraju, do jego miasta, tylko po prostu zostaje pochowany tam, gdzie zmarł. No dobra, powiedziałeś o tej dędze. To jest wirus przenoszony przez komary. Tak. Przez komara tygrysiego, tego dużego, większego, nie? Malaria. To jest pasożyt, który wchodzi w wątrobę i tylko czeka, aż osłabniesz. Nie przerażało cię to? Przed przyjazdem do Afryki? Nie, wiesz, wcześniej mówiłem w wcześniejszym odcinku, że po prostu jesteśmy do przyjazdu do Afryki jesteśmy przygotowywani, nie? Pod tym względem też, nie? Wiesz, jeśli widzisz współbrata, który mówi, że chorował 5-10 razy na tą chorobę, no jest w formie, nic mu nie jest, no to upewniasz się, że to nie jest takie straszne, nie? Na pewno trzeba uważać, trzeba znać swój organizm, unikać pewnych rzeczy, które mogą prowadzić do złapania tej choroby. Wszędzie są choroby jakieś. Choroby, wirusy, nie? Tak. A powiedz, co z takich chorób, zagrożeń można spotkać tutaj, wiesz, na co trzeba uważać? Tutaj na przykład w Burkina Faso. AIDS? No Burkina Faso chyba, wiesz, przoduje, że tak powiem. No na pewno to, wiesz, w wielu krajach afrykańskich to jest problem, nie? Ja byłem w nowicjacie, zajmowałem się osobami chorymi na AIDS. No ale państwo też opiekuje się nimi, mają te różne leki, które spowalniają rozwój choroby, czy... Tego wirusa, nie? Tak. Więc... Czy to wyklucza człowieka społecznie? Czy to jest temat tabu tutaj w Burkina Faso? O tym się mówi? Czy ktoś ma AIDS? To się nie mówi, nie? Nie mówi się tego. No ja się trochę zajmowałem, to się interesowałem tym, ale tak ogólnie się nie mówi, więc... Ja znam osoby, które są chore, które funkcjonują normalnie. Wiesz, o tym się nie mówi, nie? Edukacja w Sierra Leone, na wybrzeżu Kości Słoniowej, czy też w Mali, czyli w miejscach, w których byłeś. Czy uważasz, że rządzącym zależy na tym, żeby młodzi ludzie chodzili do szkoły, wzrastali, żeby ta sfera inteligencji w kraju rosła? Czujesz, że im zależy? Ciężko to powiedzieć, bo dużo zależy od finansów, nie? Mogą być chęci wielu osób, ale jeśli jest bariera finansowa, materialna, no to ciężko jest rozwinąć, więc brak budynków. No nauczycieli może już się coraz więcej osób jest wyedukowanych, ale głównie brak w wioskach czy szkół. Widzisz, w klasie są po 100 osób w klasie. A czy to, Adam, nie jest kwestia priorytetów? Zobacz, teraz jest napięta sytuacja. Jest wprowadzony, tak jak rozmawialiśmy na poprzednim odcinku z Adamem, podatek od wojny, który wynosi około 10%. Kupujesz coś, no i płacisz na wojnę naocznie i to jest, wiesz, widać po prostu na tym kwicie, który otrzymujesz. Czy jeżeli rząd by wprowadził 5% podatku na edukację, nie byłby w stanie sfinansować szkół, nie byłby w stanie sfinansować edukacji dla większości, nawet dzieci, młodzieży na wioskach? Myślę, że też, nie? Też by wpłynął, nie? Ale też jest problem, frustracja młodych, dużo osób kończy studia też, nie? I po prostu później nie ma pracy. I to ludzie są sfrustrowani, wiesz. Niektórzy sobie zadają pytanie, po co ją studiować, jak i tak później nie ma pracy, nie? Ale ważna jest taka podstawowa edukacja, żeby ktoś umiał czytać, pisać i w miarę przemyśleć coś, porównać, zanalizować, nie? To jest najważniejsze. Mniej ważne jest to, żeby wszyscy kończyli studia, czy wyższe uczelnie, ale żeby taka baza była, nie? Żeby... No wiadomo, że to priorytety, nie? Każde państwo ma swoje priorytety, każdy przywódca ma swoje priorytety. Czy tutaj w Burkina Faso priorytetem jest edukacja na obecny moment? Na obecny moment, wiadomo, sytuacja jest taka, że jest wojna, nie? Stan wojny. Ale myślę, że ten prezydent chciałby coś zrobić, nie?
ma pomysły, nie? Na przykład bardzo chce teraz budować szkoły, nie? Pewnie tam znajdzie część środków. A jak jest ze służbą zdrowia? Bo jest chyba publiczna, jest prywatna, nie? Wszystko jest praktycznie płatne, nie? Wszystko. Jest kilka badań dla kobiet w ciąży, dla małych dzieci, nie? Ale często to jest takie teoretyczne, nie? Że jest, ale na to nie ma pieniędzy, nie? Ciężko znaleźć. Praktycznie wszystko jest płatne i niestety część szpitali, klinik jest źródłem dochodu dla lekarzy, nie? Jest po prostu biznesem. Ile kosztuje mniej więcej taka wizyta w przychodni prywatnej bądź w szpitalu, żeby lekarz mógł stwierdzić, co dalej, jakie leki przepisać? No to taka podstawowa kosztuje około 10 000 franków, czyli $20, nie? Czyli około 70-80 zł na nasze. Dla obcokrajowców jest troszkę drożej, nie? O, też drożej płacisz? Już wiesz przez jeśli taki jestem czas? prywatnym, to tak. Na przykład konsultacja, nie wszystkich, ale w części szpitali. Leki drogie? Trudno, pewnie drogie dla ludzi, którzy nie mają większych przychodów, to leki są drogie, nie? A z twojej perspektywy? Kosztuje, nie? Takie podstawowe leki, nie wiem, na malarię lek. Taki, No właśnie, ile kosztuje na malarię? Kosztuje około 3 euro, nie? 4 euro. Czyli to jest, szybko licząc, 3 euro, 13 zł. Tak. Dużo. Tak, to jest taki lek, który praktycznie tak jak u nas paracetamol, nie? Jest potrzebny. Dokładnie, jak w Polsce poniekąd witamina C kupowana, ale dlaczego mówię, że dużo? Bo porównując w innych krajach, gdzie występuje malaria, ten lek jest refundowany, żeby był ogólnodostępny i on kosztuje w granicach 2-4 zł. On jest, wiesz, w każdej aptece dostępny i jest tani, żeby ludzie mogli sobie pomóc. Bo często i gęsto na wioskach, nie wiem, może potwierdzisz, na Wybrzeżu Kości Słoniowej też tak było, że ludzie nie dawali dziecku tych leków antymalarycznych, widząc, że coś jest nie tak, że ma malarię, bo po prostu kosztowało, załóżmy, 6 zł albo 7, nie? Tak, nie? To tak, no takie leki, leki tutaj zaczynają się w cenach właśnie od 15 zł, tak? W górę. No tam wiadomo, jakaś polopiryna, paracetamol jest troszkę tańsza, nie? Jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o wynagrodzeniu minimalnym, rządowym, nałożonym, to jest jakieś tam ponad 300 zł, przypominając, no to lek, który kosztuje 15 zł, no to wiesz, to boli. No, to wiesz, można powiedzieć, że zarabia się 45 000, masz najniższa krajowa, a cena worka 50 kilo ryżu kosztuje na przykład 20 000, nie? 40 parę procent, nie? Tak. Całego tego. To w ogóle taka dysproporcja, która... Wiesz, jeśli masz na utrzymanie całą rodzinę 5, 6 dzieci, no to taki worek. A jak z edukacją, wiesz, budowania rodziny? Czy są jakieś programy tutaj, bądź w pozostałych krajach ościennych, które mają na celu uświadamianie? Im więcej dzieci, tym więcej pracy, tym więcej trzeba pieniążków na to, żeby jadły? Tak, są programy, nie? Prowadzone i przez osoby świeckie, i przez organizacje pozarządowe, to istnieje. Tylko to trzeba też zrozumieć, że dziecko nie jest tylko dzieckiem, dziecko jest też inwestycją. Teraz się pojawiły, że są emerytury, ale to tylko dla osób, które pracują w miastach, gdzie mają wypłatę, gdzie są oficjalnie pracują, nie? A jeśli pracuje taki rolnik czy osoba z dnia na dzień, to jego zabezpieczeniem są dzieci, nie? Kto się nim zajmie na starość? To wiesz, jakbyś się cofnął do Polski lat 60. na wioskę, to było tak samo. Dzieci były zabezpieczeniem dla rodziców, bo nie było emerytur dla rolników, nie? Więc to trzeba tak też patrzeć właśnie możliwości, że to jak któreś dziecko się wybije więcej, gdzieś zarobi i utrzyma tych starszych rodziców. Wykształci się, uda się może. Tak. Że tak powiem, rozwiązania europejskie niekoniecznie muszą działać tutaj na terenie Afryki. Tak, bo to jest inna mentalność, inne są warunki, inna jest historia tych ludzi. Pewne rozwiązania mogą być, a pewne, żeby dojść do innego celu, trzeba użyć innych metod. Więc najlepszym rozwiązaniem dla Afrykańczyków
i jest po prostu im dać wolność, żeby oni sami mogli rozwiązać problemy, a nie żebyśmy przyjeżdżali z pieniędzmi i z własnymi pomysłami dla nich i że to będzie działało. To nie jest takie ewidentne. Czyli to oni muszą zdecydować, czego potrzebują Tak. i co u nich działa, nie? Tak. Nie na zasadzie, że masz gotowe rozwiązanie, tylko wymyśl to rozwiązanie i wciel w życie. Tak. Możemy ci pomóc, możemy ci doradzić, możemy ci prowadzić jakoś, ale znaleźć osoby, które mają zdolność do robienia czegoś i ich angażować, nie? Bo zresztą nikt nie lubi być zmuszany do czegokolwiek, nie? Czy do ciebie też ktoś przyjdzie, a widzę, że masz problem, to zrób tak, no to czuje się ten taki opór, nie? Tak. Dlaczego on ma mi mówić, jak mam robić, nie? Możesz mieć rację, możesz nie mieć racji, ale to jest nasze takie ludzkie odruch, nie? Dlaczego, który w ogóle mnie nie zna, będzie przychodził, masz zrobić to, ale to nie jest mój problem tak naprawdę, nie? Problem może jest gdzie indziej, nie? Słuszna uwaga. I tym akcentem, moi drodzy, będziemy kończyć odcinek z Adamem. Na pytanie, czy Afryka jest biedna, jak widzicie sami, to jest, odpowiedź jest złożona. Tak. Odpowiedź jest złożona. To, czy będzie bogata? Odpowiedź jest złożona. Co się za Afryką stanie? Co się stanie z Burkina Faso w przyszłości? Za 5 lat? Tego nikt nie wie. Moim zdaniem, tak na koniec, bieda to nie jest kwestia materialna tylko, bo my to Europejczycy postrzegamy, biedny to ten, co nie ma nic, nie? Dla mnie bieda to nie jest kwestia, że ktoś nie ma środków materialnych. Bieda się zaczyna w głowie. Jeśli człowiek jest niewykształcony, niedoświadczony, nie ma możliwości refleksji, analizowania, to on jest biedny. I może mieć dużo pieniędzy, on nigdy tych pieniędzy nie wykorzysta dobrze. Ale Bo będzie bieda pięknie tutaj. powiedziałeś, Adam. Słucham i powiem ci, że ta puenta, cieszę się, że ta puenta, którą teraz powiedziałeś na koniec, pójdzie w świat. Pójdzie do widzów. Drodzy widzowie, ściskam dłoń w imieniu swoim i waszym Adamowi. Dziękuję bardzo za uwagę, za poświęcony czas, za te 2 odcinki na kanale Jak to daleko. O życiu w Afryce, o życiu i byciu w Burkina Faso, bo to jest naprawdę ciężki orzech do zgryzienia w mojej głowie, że Adam tutaj po prostu siedzi, działa prężnie. Dzięki za spotkanie, za niespodziewane, szybkie spotkanie. Nie spodziewałem się tej wizyty. Zawsze jest miło Polaka zobaczyć, spotkać, pogadać. Tak jest. Podzielić się doświadczeniem. Też masz duże doświadczenie, większe może niż ja, w sensie takim globalnym z pewnych, no ale każdy ma swoje doświadczenie. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Najważniejsze, że nasze drogi, Adam, się, że tak powiem, przecięły. Nieoczekiwanie, moi drodzy. Nieoczekiwanie. Cieszę się z tego tytułu, bo naprawdę te 2 odcinki, na których duszą odcinka jest Adam, uważam, że wnoszą ogromną wartość na kartach historii, bo za lat 5 będziemy mogli wrócić do tych programów z Burkina Faso i wyciągnąć pewnego rodzaju refleksję. Jak jest, jak było i zobaczyć, w których sferach kraje, które odwiedziliśmy w Afryce Zachodniej, w których sferach się poprawiło, w których jest regres. Dobra, raz jeszcze ściskam. No i powodzenia. Do zobaczenia w Polsce. Do zobaczenia w Polsce na wschodniej ścianie, moi drodzy. Bardzo przy kawie, przy herbacie. Tak jest, bardzo wam dziękujemy. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, nie tylko w lubelskim czy podlaskim, ale rozsyłajcie po Australii, po Stanach i po całym świecie. No Niech ta wieść idzie. Pozdrawiam i zapraszam, jeśli ktoś tutaj będzie. No właśnie, jak będziecie w Wagadugu, to pamiętajcie, że Adam tutaj jest i Adam jest tutaj ogarnięty gość. My się tak żegnamy, wiesz, żegnamy się po afrykańsku, albo jak witają się, dzień dobry, co u Ciebie, jak zdrowie, jak u matki. Jest taka metoda, że jeśli się prosi, że chcesz opuścić mnie, żebyś odejść, to musisz prosić 3 razy o drogę. O drogę? Tak, czyli pozwolenie, żebyś mógł wyjść ode mnie. A właśnie, ale to jak się witasz, to co u mamy, trzeba jak zdrowie, tak. Jak u Ciebie, jak tego, jak w szkole, jak tu ten, no więc tam szmery, bajery, ale tak, dobra, kończymy, moi drodzy. Wszystkiego dobrego, czołem, trzymajcie się. Trzymajcie się. Zdrowie dla Was i dla Waszych rodzin.